sztuka pantomimy to taka lekcja cierpliwości może. Czasami dla widza, czasami dla aktora, ale to nie jest negatywne. Nie chodzi o to, że się nudzimy, tylko że czasami naprawdę musimy cierpliwie czekać na to, żeby wydarzył się moment, który nas poruszy. Bo na to poruszenie trzeba dać sobie czas. I myślę, że taki festiwal to jest danie sobie czasu w teatrze. Zacznę od takiego oskarżenia, które kiedyś się pojawiło w mediach. Mówiąc żartobliwie, bo ono było tam przez kogoś wypowiedziane i miało być oskarżeniem, ale w rzeczy samej ukazało prawdę. Bo ktoś powiedział, że to jest festiwal znajomych, przyjaciół i ich przyjaciół Ostapczuka. I to miał być taki zarzut, ale ja się zastanowiłem i pomyślałem sobie, no właśnie tak jest. A festiwal życzeń, no bo ja go sobie zawsze wymarzę wcześniej. Jest wymarzony przeze mnie. I bardzo lubię spotkania, które mają miejsce w czasie festiwalu. Spotkania tych przyjaciół, których mam okazję bardzo rzadko widzieć. Przynajmniej w takim żywym planie. Ich glaube, es wäre schön, wenn du da hochkommst, dann nur mit dem Kleinlicht. Weil wir sind jetzt gerade in so einer absoluten melancholischen Situation und dann wäre es schön, wenn es wieder so angeht, wie es vorher war. Und dann machen wir 1, 2 und 3. 17 lat temu zespół Bodecker Neander nie był znany w Polsce. Nikt o nim nie słyszał. Od 17 lat to zespół, który najczęściej był na festiwalu. Są to też moi przyjaciele, z którymi, jak rzeczywistość pokazała, znalazłem się na scenie, o czym nigdy nie marzyłem. No dobrze, może marzyłem, ale nie myślałem, że to może się wydarzyć. Później zostałem zaproszony do realizacji wspólnych i teraz występujemy na różnych europejskich, mniejszych i bardzo dużych scenach. You have to say that I will find the way to my seats and then. All right. Good luck. Yeah. Good luck. Good luck, and well, the best of. Thank you for coming. Thank you for sharing the art. And now I'm going to relax. Yes, relax. You will relax after. To absolutnie mistrzostwo świata, jeśli chodzi o jakość i myślenie o teatrze, ale też o spotkaniu z widzem. Bo co mnie osobiście kiedyś uderzyło, tak pozytywnie, to, że ci dla mnie, wielcy aktorzy i twórcy, oni traktują te spektakle jako spotkanie z widzem. Im to spotkanie jest bliższe, tym dany spektakl ma dla mnie większą wartość, artystyczną również. Więc jeżeli widzę zespół Bodecker Neander Company, który, mówiąc obrazowo, wychodzi na początku spektaklu na scenie, uśmiecha się do widza, bierze go na ręce, wnosi go na scenę i nosi go po tej scenie, po różnych historiach przez 1,5 godziny, po czym na sam koniec grzecznie sadza go na widowni i mówi: dziękuję bardzo. Jest blackout i kończy się. Wow, to jest ogromna umiejętność. Ale żeby to się mogło wydarzyć, ci ludzie muszą mieć serce po właściwej stronie. To inaczej nie działa. Jesteśmy drużyną.
nie wiem, może spektakle są pretekstem do tego, żeby ci ludzie się spotykali. Ale dlaczego spotykali? Dlaczego ja uważam, że to jest ważne poza samą przyjemnością? Bo takie zderzenie osób, które są naprawdę na wysokim poziomie, jest w moim odczuciu bardzo ciekawą stymulacją i inspiracją. Z jednej strony niby wszyscy już wiedzą, co robią, ale każdy jakoś poszukuje. I częstokroć inspirujemy się od siebie samych wzajemnie. I to jest dla mnie fascynujące, że ludzie, którzy już tyle osiągnęli, nadal potrafią mieć sobie taką otwartość, ale najczęściej w stosunku do tych, którym ufają, artystycznie ufają. A to pomniejsza to środowisko. Ok, record, it's Q4. C'est le début? Non, là c'est la fin. Oui, oui, on est d'accord. And after it's blackout. Zespół Mangano Massive, który wielokrotnie był na naszym festiwalu i chyba nie zdarzyło się, żeby przywiózł 2 takie same spektakle. Więc to jest ilustracja tego, o czym myślę, mówiąc o poszukiwaniach. Raz w stronę formy, raz w stronę teatru przedmiotu, raz w stronę wręcz rzeźbienia na żywo z gliny razem z aktorami, którzy w tym czasie opowiadają ciałem jakieś historie. Oni cały czas eksperymentują, a jednocześnie ich baza jest bardzo mocno ustalona i w każdej chwili potrafią wyjść na scenę, co ma miejsce na przykład w Wieczorze Współczesnej Pantomimy i pokazać taką piękną klasykę. You know how? Please do. Les matins, qui souffrent, sommet des grands pins, joie du vent. Pierre jest nieustającym poszukiwaczem i on to chyba tak jak kiedyś Picasso, który częstokroć było mu zarzucane, że on nie potrafi malować. Musiał namalować kilka razy coś, co nie pozostawiało wątpliwości, że potrafi, a właściwie zostawiało innych daleko w tyle, żeby mógł malować to, co chce. Czasami mam wrażenie, że Pierre właśnie jest takim poszukiwaczem, że ma jakieś swoje koncepcje, piękne, przyroda, inspiracje. A od czasu do czasu, w cudzysłowie, zejdzie na ziemię i zagra coś, co i tak widza wzniesie. I ja mówię, aha, to on, no dobrze. Innym spektaklem, po polsku Rzeźbiarze Powietrza, z Hiszpanii, z Katalonii, czyli May Rojas and Company w uproszczeniu. Od lat, tak, też znajomy, od lat artystyczny przyjaciel i osoba, którą bardzo cenię jako gwarancję jakości. Więc przywieźli swój najnowszy spektakl, który powstał, uwaga, u nich w domu, u nich to znaczy u 2 osób, które ten spektakl prezentowały w czasie pandemii, czyli mniej więcej rok czasu go konstruowali, używając przestrzeni własnego mieszkania, własnych mebli i później tą przestrzeń przenieśli na scenę.
perche qui descend vraiment. Parce que là, c'est tout ici, tu vois. Parce que là, il y a patience. Là, il y a la patience fixe. Et je pense que la perche du lambrequin qui est juste derrière, elle est prise sur la plage. Si, elle descend, elle, là. Elle descend. Parce que j'ai Regarde. l'impression qu'il y a une patte, là, tu T'as vois. les poulies à l'aplomb. Yes. Oui, tu vas arriver. La lanterne est aussi à la lanterne. Przygotowania do spektaklu to są spotkania. Są spotkania w takich przestrzeniach roboczych. Z jednej strony przecież każdy wie, co ma zrobić, żeby spektakl mógł się wydarzyć, a z drugiej strony w tym czasie potrafią wydarzać się bardzo przyjemne, nieplanowane momenty, kiedy częstokroć odbierani jako poważni twórcy na scenie mają dużo więcej dystansu, przestrzeni, żartów sobie. 3, 2, 1. Idealnie. Teraz ja. Teraz ja. Okej. Teraz ty. Poczekaj, to jest, wiesz, słaba wersja. No. A. No i ja. Deal? To jest bardzo ciekawy czas, ja bardzo go lubię. Ja staram się nie przegapić żadnego montażu spektaklu, żadnej realizacji i nie chciałbym po prostu przychodzić oglądać spektakli, mając możliwość oglądania konstrukcji tych spektakli, bo tam się dzieją rzeczy, które potrafi się pamiętać na całe życie, bo to są spotkania. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Dzieje się tyle rzeczy na raz. Scenografia miała przyjechać 2 godziny temu. Oczywiście z Barcelony przyjechała teraz. W tym momencie zaczynamy próbę do wieczoru współczesnej pantomimy, ale trzeba jeszcze zdjąć rzeczy, które tu wiszą z Sylwestra. No więc próby i przygotowanie spektakli do wieczoru są takim podglądaniem. Ile to jest magiczne. Okej, uwaga na linkę. Czasami to są momenty zatrzymane, które trwają dłużej, ponieważ mówiąc technicznie, mamy jakiś moment, na który musimy zbudować odpowiednie oświetlenie. I w spektaklu to trwa kilka sekund, a w czasie budowania to potrafi trwać kilka minut i ten moment jest. I tego spektaklu już nie będzie. On będzie trwał chwilę, a ja sobie siedzę i z nim jestem. Przygotowując festiwal, początkowo chcę myśleć, że ktoś, kto przyjdzie na spektakl, przyjdzie pierwszy raz w życiu, być może jedyny. I to jest taki punkt wyjścia dla mnie, czy ktoś, kto przyjdzie po raz pierwszy i być może nigdy nie wróci, będzie miał wrażenie, które ja bym chciał. Chciałbym, żeby wiedzieli, że to jest piękna sztuka, która potrafi dotykać. I nie trzeba o niej mówić, żeby ją rozumieć i nie trzeba jej wcześniej rozumieć, żeby jej doświadczyć. Ale trzeba ją doświadczyć, żeby wiedzieć, czym ona jest. Właściwie można byłoby zamknąć ją w postaci mężczyzny, kobiety z walizką, która przybywa do danego miejsca, które jest teatrem czy ulicą, zależy gdzie gramy, otwiera tą walizkę i nikt nie ma pojęcia, co tam jest.
chyba ten moment jest bardzo ważny. Ten moment obecności tu i teraz, żeby niczego nie przegapić. Bo tak łatwo jest przegapić, a nie warto. Myślę, że warto być w danym momencie. A jeżeli ma się wokół tych, których się szanuje i które sprawiają, że jest się po prostu szczęśliwym i oni też są szczęśliwi, po co tracić czas na cokolwiek innego?